co malować ziemię, skoro ma być to istotny element mojego obrazu, skoro można ją dodać i po co malować ją w sposób realistyczny, skoro ona sama faktycznie fizycznie może być namacalna dla odbiorcy. Obraz powstawał w takim momencie, w którym dowiadywaliśmy się o dramatach ludzi, którzy chcą się dostać do lepszego świata, ale tak naprawdę nie mogli tego zrobić. Wierzchnią warstwę tworzy ziemia z mojego ogrodu. Tam dodana materia tak pobudza wyobraźnię, że wielu odbiorców ma ochotę tego dotknąć albo czuje zapach ziemi, mimo że go tam nie ma. Chciałem, żeby ten efekt był różnorodny, ale też, żeby był połączony też z moim miejscem, w którym żyłem i się wychowałem, w którym tworzyła się moja wrażliwość. No sporo się pojawia tych nieortodoksyjnych materiałów, zaczynając od żywicy, która stała się takim jakby pierwszym chyba eksperymentalną formą, z którą Marcin zaczął pracować. Używam ją w taki sposób, żeby przypominała trochę wydzieliny ciała. No bo to też jest ciekawe, bo to jest rodzaj wychodzenia z tym malarstwem poza taką płaską powierzchnię płótna. No bo to jednak ta płaska powierzchnia płótna jest zazwyczaj tym, co najbardziej ogranicza malarzy. Marcin jakby trochę z tym walcząc zmienia te prace w rodzaje takich malarskich reliefów. To mnie stymuluje w malarstwie, że praca, która powstaje, najlepiej, żeby była pracą, która wciąga do środka. Dlatego też kręci mnie tworzenie takiej baśniowości, bajkowych światów, które jednocześnie mogą komentować rzeczywistość. I tak jest też z jaskinią. Każdy tak naprawdę marzy sobie o jakimś miejscu, w którym chciałby być, ale nie może. W większości prac Marcina i też w samej jaskini wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe połączenie z jednej strony takiej magiczności, baśniowości, jakiegoś takiego kolorowego, wyśnionego światu, w których się zatapia, ale z drugiej strony zawsze jest to właśnie ta taka lekka strona, trochę baśniowa, trochę bajeczna, przeplata się z czymś trochę bardziej nostalgicznym, jakimś trochę wzbudzającym niepokój, może jakiś rodzaj takiej melancholii. Widzimy tłum ludzi. Nie do końca wiemy, jak czytać tą dynamikę wielofiguratywną, która znajduje się w dolnej części obrazu. Cały ten tłum kolorowych ludzików, który też właśnie działa trochę nie wiadomo, czy to jest rodzaj jakiejś takiej walki, czy współpracy, żeby się wydostać z tej jaskini, jakieś budowanie takiej wieży z ludzi, która pozwoli się wypiąć stamtąd, czy też raczej rodzaj właśnie takiego spychania się, że jedni próbują dojrzeć do tego wyjścia, a ci na dole jakby ściągają w dół i walczą. Charakter moich prac jest taki, że ocenianie ich poprzez ekran telefonu nie ma żadnego sensu, bo właśnie to, o czym cały czas mówię, działa tylko i wyłącznie na żywo. Dlatego w ogóle uważam, że jest sens nadal malować i to jest niezastąpione medium przez żadne inne, przez żadne cyfrowe, przez żadne nowe technologie, bo one nie zostawią nam tej materii dodanej.